To już dyktatura, pani Magdo. No jesteśmy na najlepszej drodze. Chociaż pewne swobody obywatelskie zostały nawet zachowane. Pewne swobody? No, większość swobód. Większość, ale kierunek jest bardzo niebezpieczny. A które swobody konkretnie nam odebrano? Właśnie kombinuj. Tak. Ale to mamy panu teraz wszystkie wymieniać? Choć jedną. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. No nie potrafię, ale może nie odebrano nam tych swobód wprost, ale pojawił się strach przed ich odebraniem. Znaczy i strach przed wyrażaniem poglądów. Nie, pani Magdo, najpierw pani mówi, że zachowaliśmy pewne swobody, potem pani mówi, że nawet większość tych swobód, a jak pytam konkretnie, to nie potrafi pani wymienić ani jednej, którą nam odebrano. Może źle się wyraziłem na temat tych swobód, tak? Może źle. Ale gołym okiem widać, że w Polsce nie jest przestrzegana konstytucja. W jakich dziedzinach? Czy pan mnie teraz będzie przesłuchiwał z konstytucji? Ja tylko pytam, co z niej, tej konstytucji, prawda, nie jest przestrzegane. Nie jestem najlepszym rozmówcą, jeśli chodzi o konstytucję. Pani Magdo, pani sama narzuciła temat. Dobrze, może wpakowałam się w kanał, na którym się nie znam. Ale nie mam siły teraz kombinować. Cholera jasna, karteluszek se nakładał, a nie potrafi normalnie wywiadu przeprowadzić. Ojej. Co pan o tym myśli? Ja myślę, że oni nie tylko lidera szukają, ale szeregowych członków też. Ale powiem panu, nieźle ją ten radiowy pismak przeczołgał, co? Jest bardzo dociekliwy. Dociekliwy, no. Nigdy mnie z nim nie umawiaj. Grzesiek, nie może tak dalej być. Musimy wyłonić spośród nas naturalnego lidera opozycji i naturalnego wicelidera. Nie ukrywam, że w tej drugiej roli widziałbym ciebie. Ciebie? Ciebie. To znaczy z twojego punktu widzenia siebie. Siebie? Ciebie. Proponuję ci deal. Jaki? Patryk. Jaki Patryk? No jaki? Byle jaki, ale wierny. Rysiek, o co ci chodzi? Musimy trzymać się razem. Tylko tak odsuniemy prezesa. Jakiego prezesa? Co mnie prezes? Prezes mnie obchodzi tyle, co trąbajce nie chodzi. Przecież to nasz wróg. 001. Prezes jest daleko, a wróg blisko. W twojej partii, w twoim okręgu wyborczym to bardziej mój Borys i twoja Kamila niż jakiś Jarosław. Moja Kamila? A? Prezes cię nie zdradzi, bo jak? A Kamila? Bardzo proszę. Już czeka za twoimi plecami. Ze struną od fortepianu, żeby cię zadusić. Trzymajmy się razem, informujmy się o wszystkim. Bo jak ciebie wymienią na młodego, to mnie zaraz potem. I odwrotnie. O nie. Nie po to się tak długo wydrapywałem na szczyt, że mnie teraz zepchnęli z powrotem do schroniska. Zamarznę, a nie zajdę z czubka. Ja też. Jak E.T. Chyba Yeti. No chyba. Co pan czyta? A, tę książkę Antonim. Same pozmyślane, narkomańskie bzdury. Ale niektóre bardzo ciekawie pozmyślane. Prezydent potwierdził, że zaraz tu będzie. Ale się ucieszył, że pan go przyjmie? No ja myślę. Wie pan, co Rysiek z Grześkiem wymyślili? Nie wiem i nie interesuje mnie to. Jak pana nie interesuje, jak to nasi najwięksi wrogowie są? Mariusz, twój największy wróg nie jest w PO, w Nowoczesnej. Nie ma go nawet na marszach KOD-u. Twój największy wróg jest w twojej partii. W twoim okręgu. W twojej poselskiej ławie. Grzegorz i Rysiek nie wywalą cię z biorącego miejsca na liście. To zrobi twój kolega. Twój nożownik to domownik. Najlepszy przykład nasz prezydent. Jak nam wbił w plecy narciarski kijek. Ale że też tak go nie wolno tak wywalić, co? No w trakcie kadencji jest nieusuwalny. Na tym polega cały ambaras. No, to trzeba się dogadać, porozmawiać, kompromis. Bla. Ja wiem, jak pan tego nie lubi. To musi być dla pana koszmar. Kamila. Borys. Kocham cię. Nie.
te rzeczy jeszcze raz ktoś zobaczy. Chcę być z tobą. Zostaw mnie. Nie rozumiesz, że jesteśmy z dwóch różnych partii. Ale przecież oboje jesteśmy w opozycji. Dlaczego nie możemy być razem? Twój i mój przewodniczący się nie znoszą. Ale nas jeszcze bardziej. Gdyby się dowiedzieli, że my ze sobą, ciebie by wygnali, a mnie wysłali do klasztoru. Musimy się ich pozbyć. Niech prezesa najpierw. Prezes jest daleko. Twój największy wróg jest zawsze najbliżej. On ci wsypie truciznę do herbaty, a nie prezes. A wiesz, że Grzesiek i Rysiek są na samym końcu zaufania społecznego? Z nimi już nic nie zwojujemy. Nie. Ale oni nie odpuszczą. Borys, tylko tak możemy zająć ich miejsce. Tylko tak możemy rządzić. Musimy ich... Nie! Kamila. Musimy znaleźć w tym murze szczerbę i tam powoli się rozpychać. To... Idziesz na obiad? Ja pączki lubię, wiesz? No to kupię ci pączka. Co, ciągle nie masz forsy? Ktoś tam od nas, wiesz, źle kampanię rozliczył. Ty się męczysz w swoim związku. A ty w swoim nie. Pan tego nie czyta, to szkoda nerwów. O, coś takiego. To uspokaja, polepsza humor. Ale dobrze, że to jest Andrzej, a nie Bronek. Tamten to by panu wszystko nie podpisał. Czasami nie wiem, czy nie wolałbym tamtego, przynajmniej wiadomo, o co chodzi, kto jest winien. Mnie to ten jego rzecznik denerwuje. Taki mały, taki pyskaty. Znaczy mały to żadna wada, no ale pyskaty. Pamiętasz poprzedniego? Ja to go lubiłem, bo taki był nudziarz, taki bułkę przez bibułkę, loda przez papier, a ten to rozrabiaka. Wie pan, co on powiedział? Że jakby prezydent chciał odwołać ministra, to on by ominął panią premier i do pana uderzył bezpośrednio, że to niby pan rządzi tylko. Tak chlapnął. A nie jest tak? No nie jest tak? No tak jest. No pomóż mi. Zimno cholera w tym Sejmie, jak makiem zasiał. Kamila, widziałem cię ostatnio, no. Aż miałem gęsią szyjkę z wrażenia. A gdzie mnie widziałeś? Jak to gdzie? Na wiecu. Fajnie mówiłaś. Tak, to było tak z serca, tak czułam. Ten tłum mnie tak poniósł. Tak, fajnie. Ale nie wolno ulegać emocjom. Jesteś młoda. Chcesz ganiać za piłką gdziekolwiek ona jest, ale tak się nie gra. Mówię ci to jako selekcjoner, który zna przegląd boiska jak dysk joker na dyskotece. Ale tak cenię twoje talenty krasoprzemówcze, że mam dla ciebie zadanie. Jakiś wiec. Wiece to moja specjalność. Tak. Pojedziesz na miesiąc do Komańczy. Tu jest bilet, osobówka. Jedzie 15 godzin. Ale jak wiesz, forsy nie mamy. Komańcza to są Bieszczady. No. W klasztorze Nazaretanych, gdzie będziesz mieszkać, trzymali prymasa Waryńskiego. W klasztorze? Taniej. A co ja tam będę robić? Wiesz, jak ważne są struktury terenowe? Zwłaszcza przed wyborami samorządowymi? A to jest nasze przysłowiowe ścięgno Achillesa. Założysz tam nasze regionalne koło. Potrzebujemy 50 członków. I tam wtedy możesz sobie przemawiać na wiecach. Ile wlezie? Rysiek, dlaczego ty mi to robisz? Przecież to jest taka typowa zsyłka. Syłka to była w czasie powstania styczniowego na Saharę. No chyba na Syberię. W każdym razie na zachód. Szefie, zerknij na to. I co tam masz, mój Borysku? To jest mój projekt ustawy 500+. Brzmi znakomicie. I po co to? Nie możemy być cały czas tylko antypisem. Musimy przedstawiać też swoje, konkretne projekty. Na przykład, żeby załatwić ich własną bronią. Socjalizmem.
I to narodowym. Dobry pomysł. Zresztą ty nie masz innych. Ja mógłbym to przedstawić z trybuny sejmowej. Jeszcze lepszy. Doskonale to robisz. Chętnie przeczytam. Tylko uważaj, please. To jedyny egzemplarz. Będę uważał. Już ja będę, Borysław, uważał. Dobrze, niech wchodzi. No, idzie tu. Kto? Ten nasza, pożal się Boże, prezydencina. Teraz mu damy wycisk. Tak, należy się. Za długo pan Jarek był dobry. I od razu mamy lepszą pozycję negocjacyjną, bo to on przychodzi do nas, a nie my do niego. Teraz obserwuj, patrz co się będzie działo. Wejść! Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Ale to ostatnie miłe zdanie, które tutaj powiedziałem. To kosmiczne nieporozumienie. To jest Adrian, ale to jest ten Adrian, ten drwal z partii Razem. Te wasze żałosne billboardy. Jak wam nie wstyd kraść w biały dzień? Wyprowadzacie pieniądze z państwowych firm na partyjną propagandę. Bardzo proszę. 100 milionów złotych rocznie to więcej niż budżet wszystkich partii politycznych w Polsce. Jesteście, panie i panowie z PiS, żałosnymi geszefciarzami. Uwaga. Kto się pierwszy obliże? My szukamy lidera, prawda? Ale tak naprawdę to my szukamy lidera czego? To jest pytanie. Co my właściwie mamy ludziom do zaproponowania? To jest nawet ważniejsze niż lidera. To jeszcze raz. Kto się pierwszy obliże, przegrywa. Nie za wesoło wam tu? Pisklaki? O czym rozmawiacie? Co was tak bawi? Uważam po prostu, że liderem opozycji jest ten, kogo oni nienawidzą najbardziej. I uważam, że obecnie najbardziej nienawidzą mnie. No, ale jak były protesty na ulicach, to najbardziej nienawidzili mnie. Was nienawidzą od niedawna, a mnie od momentu, jak założyłem Nowoczesną. Was nienawidzą raz bardziej, raz mniej, raz na jakiś czas. A mnie równo, systematycznie od zawsze. Mnie sama Krystyna nienawidzi. Zawsze jak mnie widzi, to mnie nienawidzi. I krzyczy, żebym się zamknął. A za co ona tak cię nienawidzi? Za wszystko. Że jestem młody i mam dziwne imię. A na mnie jak krzyczy? Mnie nienawidzą, bo jestem młoda i mam 2 nazwiska dziwne, nie do zapamiętania. A mnie za to, że moje nazwisko nie kończy się na ski, tylko na u. Jak rumuńskie jakieś. A ja mam jakieś niepolskie w nazwisku. No bo masz. Ale w sumie Schabowy jest polski, ja też mam schy. Słuchajcie, skoro nie możemy się dogadać, zróbmy to inaczej. Powalczmy o stołek lidera. Jak przystało na poważnych ludzi. W jaki sposób? Przepraszam. A to stare cwaniaki. Znowu nas wykiwali. Co robimy? Chodź. Żebyś miał co wspominać w klasztorze. Macie gęby pełne prawa i sprawiedliwości, a kiedy nikt nie patrzy na chama, omijacie zasady. Jesteście dokładnie tym samym, co przez lata krytykowaliście. Wyrzuć go do ciężkiej cholery. Geszefciarze, myślicie może, że jesteście sprytni, a afera billboardowa wam się opłaci, że ciemny lud to kupi, ale na tym ordynarnym skoku na państwowe pieniądze mocno się przejedziecie. Nasza jest krew, a wasza nafta. I od stolicy do stolicy wołamy, broniąc swej krwawicy, bujesz to my, panowie szlachta. Julian Tuwim do prostego człowieka. Żegnam. Tego jeszcze nie grali. Żebym we własnym gabinecie miał wysłuchiwać lewackich pretensji. Jak kazałem szukać prezydenta, to poszli w tego Adriana.
prostego człowieka. Bekniesz za to. Jak wrócę, rozliczę się z tobą. Gdzie pan idzie? Do Belwederu. Idę się z nim spotkać. Będzie pan miał gorszą pozycję negocjacyjną. Chyba ty. Szykuj się na manto, geszefciarzu. Góry, lasy, jeziora. To mógł być naprawdę fajny kraj. No, Rysiek. Tylko ty i ja. Pożegnaj się z życiem. To znaczy z dotychczasowym życiem. Teraz się wszystko rozstrzygnie. Stołek jest jeden. Ten kraj jest za mały dla nas dwóch. I nie próbuj mnie robić w bambino. Stary niedźwiedź mocno śpi. Stary niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy. Na palcach chodzimy. Jak się zbudzi, to nas. Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.